Witajcie, z tej strony Falaster i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Od wydania Red Dead Redemption 2 minęły 4 lata i mimo to nadal cieszy się on ogromną popularnością. Szczególną sympatię uzyskał główny bohater tejże gry, Arthur Morgan, któremu postanowiłem poświęcić ten odcinek i przybliżyć wam życiorys tej jakże znakomitej postaci. Odcinek zostanie podzielony na 3 rozdziały, w których opiszę historię Artura, jego osobowość i związane z nim ciekawostki. Zanim zaczniemy, pragnę ostrzec, że w filmiku pojawia się bardzo dużo spoilerów, więc jeśli nie chcesz sobie psuć rozrywki, lepiej go wyłącz. Tak więc bez zbędnego przeciągania przechodzimy do konkretów. Historia. Arthur Morgan urodził się w 1863 roku w północnych Stanach Zjednoczonych jako syn Beatrice i Lyla Morgana. Kiedy był jeszcze dzieckiem, jego matka zmarła z nieznanych przyczyn, podczas gdy jego ojciec był drobnym przestępcą i banitą, który bił własnego syna. W 1874 roku, kiedy Arthur miał 11 lat, jego ojciec został aresztowany za kradzież. Później młody Morgan był świadkiem jego śmierci i pomimo napiętych relacji z nim, zaczął nosić jego kapelusz i zachował jego zdjęcie, co oznaczało, że miał dla niego pewną dozę sympatii. Około 1877 roku Arthur spotkał Dutcha Vanderland i Jose Matthewsa, którzy zabrali go z ulicy. Widząc parę jako zastępczych ojców, Arthur zaczął podzielać wizję życia wolnego od ograniczeń cywilizacji i rządów prawa, przybliżaną przez Dutcha. Para nauczyła go czytać, pisać, polować, walczyć, strzelać i jeździć konno, stając się ich pierwszym protegowanym, a także jednym z 3 założycieli gangu Vanderland. Arthur w pewnym momencie znalazł psa, którego nazwał Cooper. Był ze zwierzęciem bardzo blisko, do tego stopnia, że od czasu do czasu brał z nim kąpiel. Chociaż Arthur miał trudności z kontrolowaniem go, to podziwiał jego ducha. Po jakimś czasie Cooper zmarł, a Arthur zachował jego zdjęcie. Później zakupił klacz o imieniu Boudica, którą bardzo polubił i stała się jego charakterystycznym wierzchowcem. Jako młody dorosły Arthur poznał dziewczynę o imieniu Mary Giles, w której się ze wzajemnością zakochał, a później nawet zaręczył. Zaprzyjaźnił się z jej młodszym bratem Jamie, którego nauczył jazdy konnej. Jednak preferencja Artura do życia przestępczego w połączeniu z powszechną dezaprobatą rodziny Mary, zwłaszcza ze strony jej ojca, ostatecznie spowodowały rozpad ich związku i separację pary. W 1884 roku Arthur został wysłany na ryby, z których dumnie wrócił z 3 pięknymi basami. Ekipa świętowała przy uczcie i wznosiła toast przez całą noc. Tydzień później Arthur i Dutch spacerowali po lokalnym targu, gdzie wyszło na jaw, ku zakłopotaniu Artura, że wcześniej wspomniane 3 basy po prostu kupił od sprzedawcy ryb. W 1885 roku poznał 12-letniego chłopca o imieniu John Marston, którego Dutch uratował przed zlinczowaniem przez grupę farmerów z Illinois. John został przyjęty do gangu i wychowany wraz z Arturem, z którym nawiązał braterską relację. Dutch wpoił chłopcom swój anarchistyczny światopogląd przeciwko skorumpowanemu rządowi i ciągle powtarzał, że zemsta to gra głupców. Z biegiem czasu Arthur i John stali się uważani za ulubionych synów Dutcha. W 1887 roku Arthur wraz z Dutchem i Joseą brał udział w swoim pierwszym napadzie na bank. O 2 po południu trio weszło do banku Lee & Hoyt i zdołało uciec z kwotą $5000 w złocie. Po napadzie pozostali w mieście, udając się do ruder, chałup, a nawet sierocińca, rozdając skradzione pieniądze biedakom. Kilka lat później Arthur poznał i nawiązał romans z 19-letnią kelnerką Elizą, w wyniku czego zaszła w ciążę z ich synem Isaaciem. Chociaż Eliza wiedziała o stylu życia Artura, akceptowała wszelkie wsparcie, jakie oferował jej i ich synowi. Arthur, nie chcąc obiecać niczego, czego nie mógłby dotrzymać, powiedział, że będzie dla nich dobry. Od czasu do czasu odwiedzał Elizę i Isaaca co kilka miesięcy i przebywał z nimi przez kilka dni. Arthur czule wspominał Isaaca jako dobre dziecko. Jednak pewnego dnia Arthur przybył do ich domu i zobaczył na zewnątrz 2 krzyże. Od razu wiedział, że oboje nie żyją, a później dowiedział się, że zostali zastrzeleni przez rabusiów za kwotę $10. Ten traumatyczny incydent zahartował Artura, ponieważ nigdy tak naprawdę nie poradził sobie z bólem, ale też dał mu do zrozumienia, aby nie żyć życiem człowieka wyjętego spod prawa i oczekiwać, że przydarzą mu się dobre rzeczy.
W 1894 roku do gangu Vanderline dołączyła prostytutka Abigail Roberts. W pewnym momencie zakochała się w Johnie Marstonie i zaszła w ciążę z ich synem o imieniu Jack. Arthur stał się dla niego przyszywanym wujkiem, gdy dorastał. John jednak odmówił przyjęcia odpowiedzialności za chłopca i wkrótce opuścił gang. Mniej więcej rok później John wrócił i o ile Dutch i większość gangu powitała go z otwartymi ramionami, tak Arthur czuł się zdradzony przez jego działania, wobec czego między nimi powstała niechęć, która z biegiem lat stale rosła. W 1899 roku, po nieudanym napadzie na prom w Blackwater, Dutch i jego gang zostają zmuszeni do ucieczki z miasta i próby przekroczenia gór na zachód, aby uniknąć organów ścigania. Niedługo po tym, jak schronili się w opuszczonym górniczym miasteczku Colter, Dutch i Arthur szukają Johna Marstona i Mike'a Bella, którzy wyruszyli na zwiat. Arthur i Dutch znajdują Mike'a, który informuje ich o znalezionym gospodarstwie, w którym wydaje się, że w środku odbywa się impreza. Zatrzymują się w gospodarstwie, by poprosić o pomoc, gdzie spotykają rywalizujący z nimi gang chłopaków O'Driscolla, w wyniku czego rozpętała się strzelanina, w której giną O'Driscolle. Po splądrowaniu rancha spotykają Sadie Adler, której mąż został zabity przez O'Driscolli. Litując się nad jej stanem, postanawiają zabrać ją ze sobą do obozu. Niedługo po powrocie Arthur zostaje poproszony przez Abigail Roberts o odnalezienie Johna Marstona, który zaginął. Arthur i Javier Esquela znajdują Johna, który był poważnie ranny z powodu ataku wilków. Sprowadzają go z powrotem do obozu, gdzie zaczyna wracać do zdrowia. Dutch postanawia zaatakować obóz O'Driscolli, który według jednego z członków tego gangu przesłuchanego na ranchu Adlerów znajduje się w pobliżu. Gang atakuje obóz, a po ich pokonaniu znajdują dynamit i informacje o pociągu należącym do Leviticusa Cornwalla, który O'Driscolle zamierzali obrabować. W drodze powrotnej do Colter natrafiają na O'Driscolla, którego wcześniej widzieli, jak został besztany przez przywódcę O'Driscolli, Colma. Arthur zgłasza się na ochotnika, aby go złapać i odnosi sukces, a O'Driscoll o imieniu Kieran zostaje zakładnikiem gangu Dutcha. Ze względu na pośpieszną ucieczkę gangu z Blackwater, brak zapasów żywności stanowił główny problem. Arthur wyrusza z Charlesem Smithem, aby znaleźć trochę jedzenia. Przed wyruszeniem na polowanie Charles daje Arthurowi łuk i mówi mu, że będzie musiał go użyć za niego, gdyż podczas nieudanego napadu na statek doznał poparzenia ręki. Po dotarciu na miejsce Charles udziela Arthurowi kilka wskazówek dotyczących polowania. Arthurowi udaje się upolować 2 jelenie, wobec czego on i Charles wracają do obozu z wystarczającą na kilka następnych dni ilością jedzenia. Podczas drogi powrotnej Arthur i Charles prowadzili przyjacielską rozmowę, omawiając swoją historię zarówno w gangu, jak i poza nim. Po jakimś czasie Dutch kazał gangowi obrabować pociąg Cornwalla, jednak detonator, którego zamierzali użyć, zawodzi, wobec czego muszą gonić za pociągiem. Arthur, Lenny i Javier wskakują na pociąg z góry, jednak Javier natychmiast spada, a Lenny poślizguje się, aczkolwiek udało mu się złapać krawędzi wagonu. Po tym jak Arthur pomaga mu się wspiąć, razem przebijają się przez pociąg, zabijając większość strażników, zanim przybywa reszta gangu i wykańcza pozostałych. Gang następnie używa dynamitu, aby wejść do prywatnego wagonu, w którym udaje im się znaleźć cenne obligacje kolejowe. Dutch następnie zostawia Artura, aby zajął się 3 ostatnimi strażnikami, którzy się poddali. Po uporaniu się z nimi Arthur wraca do Colter. Po nadejściu od wilży gang opuszcza góry i przenosi się do nowej lokacji w Heartlands, niedaleko miasta Valentine. Arthur udaje się do salonu w Valentine, gdzie spotyka Javiera, Charlesa, a później Billa. Po tym jak pijany Bill atakuje jakąś osobę przy wejściu do salonu, wybucha bójka. Po walce z kilkoma mężczyznami Arthur ostatecznie wdaje się w potyczkę z ogromnym, krzepkim mężczyzną o imieniu Tommy, który obezwładnia Artura i wyrzuca go przez okno z salonu na błotnistą ulicę na zewnątrz. Po gorzkiej bójce Arthur pokonuje go i prawie zatłukł na śmierć, gdyby nie interwencja Thomasa Downsa. Po zakończonej walce Morgan spotyka Dutcha i Josiaha Trelaniego. Dowiaduje się, że Sean Maguire, inny członek gangu Dutcha, dalej żyje, wobec czego reszta planuje go uratować. Dutch wysyła Artura, aby towarzyszył Trelaniemu, Charlesowi Smithowi i Javierowi Esqueli w ratowaniu Seana. Podczas akcji ratunkowej Arthur wraz z Trelanim i Javierem bierze udział w ataku frontalnym, a Charles z daleka prowadzi rekonesans.
Po dość krwawej strzelaninie z łowcami nagród Sean zostaje uratowany, a członkowie gangu wracają do obozu. Arthur wyrusza także na polowanie na 1000-funtowego niedźwiedzia razem z Joseą, który daje Arthurowi kruczoczarnego konia Shire. Obaj wyruszają na Grizzly's East, aby znaleźć niedźwiedzia, po drodze zatrzymując się w stajni w Valentine, gdzie Arthur albo kupuje innego konia, albo zatrzymuje wcześniej wspomnianego Shire. Po założeniu przynęty obaj czekają na niedźwiedzia, który ich atakuje. Josea dziękuje Arthurowi za uratowanie mu życia i wręcza mu mapę z lokalizacją legendarnych zwierząt. Obaj mogą się rozstać lub razem wrócić do obozu. Później Arthur przesłuchuje O'Driscolla, którego gang schwytał w górach. Dutch każe Billowi wykastrować Kierana za pomocą rozgrzanych szczypiec, jeśli nie ujawni miejsca pobytu Colma O'Driscolla. Kieran wyjawia, że jest w chacie Six Point i towarzyszy tam Arthurowi, Johnowi i Billowi. Po dotarciu do kryjówki trio potajemnie eliminuje niektórych O'Driscolli, zanim w końcu dochodzi do strzelaniny. Kiedy Arthur ma zamiar wejść do chaty w nadziei na znalezienie Colma, zostaje zaskoczony przez zbira O'Driscolli. Zanim Arthur zostanie zabity, pojawia się Kieran i zabija O'Driscolla, ratując Arthurowi życie. Arthur zaczyna mu grozić, gdy odkrywa, że Colma nie ma, wierząc, że to on ich wystawił. Kieran zaznacza, że nie uratowałby życia Arthura, gdyby tak było. Arthur niechętnie pozwala Kieranowi zostać z gangiem Dutcha. W pewnym momencie Arthur otrzymuje list od Mary Linton, która prosi go o spotkanie. Po przeczytaniu listu Leopold Strauss prosi Arthura o odzyskanie długu od farmera Thomasa Downsa. Arthur udaje się do rancha Downsów i konfrontuje się z panem Downsem. Thomas mówi, że jest bez środków do życia, co skłania Arthura do pobicia go. W tym samym czasie Downs kaszle krwią w twarz Arthura, który bagatelizuje to. W końcu pojawia się żona Thomasa, Edith, mówiąc, że jej mąż jest chory i naprawdę są w nędzy, co prowadzi do tego, że Arthur opuszcza rancho. Niedługo potem spotyka się z Mary, która mówi mu, że jej brat Jamie dołączył do żółwiego kultu znanego jako Czelonianie. Jeśli Arthur zgodzi się jej pomóc, odnajduje Jamie'ego w towarzystwie członków kultu w pobliżu Cumberland Forest. Po konfrontacji z członkami kultu zaczyna ścigać uciekającego Jamie'ego, ostatecznie doganiając go i wystrzeliwując mu broń z ręki, gdy próbuje popełnić samobójstwo. Po zaistniałej sytuacji wraca z nim do Mary. Po powrocie z misji zwiadowczej Lenny Summers mówi Arthurowi i Dutchowi, że Micah rozpoczął strzelaninę w Strawberry po tym, jak się upił, zabijając dwóch O'Driscolli, co doprowadziło do jego aresztowania. Zanim zajmie się sprawą Micah, Arthur zabiera Lennego do Valentine na drinka, aby uspokoić jego nerwy, jednak obaj bardzo się upijają. Kiedy Arthur trzeźwieje, udaje się do Strawberry, aby uratować Micah. Szeryf odmawia wypuszczenia go, w wyniku czego Arthur wyrywa kraty w celi Micah, wobec czego rozpoczyna się strzelanina, podczas której Micah zabija swojego towarzysza z celi, tłumacząc to faktem, że należał do O'Driscolli. Arthur mówi Micah, że muszą natychmiast uciekać, ale ten odmawia, mówiąc, że ma coś do zrobienia. Obaj są zmuszeni zabić prawie każdego stróża prawa w mieście, aż w końcu Micah przybywa do domu i puka do drzwi, po czym zabija mieszkającego tam mężczyznę i jego żonę tylko po to, by odzyskać swoje cenne rewolwery. Obaj następnie uciekają konno i odbierają ścigających ich stróżów prawa, po czym Arthur krytykuje Micah za jego lekkomyślność, niepotrzebną przemoc i powrót po broń. Micah mówi, że nie wróci do Dutcha, dopóki nie zdobędzie czegoś, aby się odkupić. Poleca Arthurowi, aby spotkał się z nim gdzieś w pobliżu Strawberry. Następnie, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, Arthur wyrusza na spotkanie z Micah, który proponuje mu napad na Diligence, o którym dowiedział się od O'Driscolla, z którym siedział w celi. Po przejęciu powozu zostają zaatakowani przez O'Driscolli, którzy próbują ich obrabować. Arthur i Micah odpierają atak, po czym zabierają pieniądze z powozu. Później, podczas pobytu w obozie, Abigail prosi Arthura, aby zajął się Jackiem. Ten proponuje chłopcu pójście na ryby w pobliżu rzeki Dakota. Podczas pobytu nad rzeką podchodzą do nich Andrew Milton i Edgar Ross, agenci Narodowej Agencji Detektywistycznej Pinkertona. Milton ujawnia, że złapał i zabił Maca Calandera i proponuje Arthurowi, że w zamian za wydanie Dutcha nie trafi na szubienicę. Arthur ze złością odmawia i zabiera Jacka z powrotem do obozu po odejściu agentów.
Po jakimś czasie John mówi Arturowi, że słyszał o pociągu, który będzie jechał przez Valentine. Sugeruje, że aby zmusić pociąg do zatrzymania się, Artur powinien ukraść dyliżans przewożący ropę. Po kradzieży dyliżansu wyrusza na spotkanie z Johnem, Charlesem i Seanem. Po postawieniu dyliżansu na torach pociąg zatrzymuje się, a reszta gangu wsiada do niego. Charles zajmuje się maszynistą, John wagonem pasażerskim i rabowaniem łupów pasażerów, a Artur biciem tych, którzy nie są tak chętni do oddania swoich kosztowności. Następnie idzie znaleźć Seana, który miał się zająć wagonem bagażowym, tylko po to, by odkryć, że nawet do niego nie wszedł. Kiedy Sean otwiera drzwi, rzuca się na niego strażnik, którego Artur zabija. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiają się stróże prawa, w wyniku czego napad zostaje przerwany. Po strzelaninie 4 członkowie gangu są zmuszeni salwować się ucieczką. John, który uważa, że gang nadal potrzebuje więcej pieniędzy, rozmawia z Arturem i mówi mu, że słyszał o stadzie owiec wystawionych na aukcję. Poleca Arturowi kupić karabin i jadą na wzgórze, by ostrzelać miejsca w pobliżu rancherów. Kiedy rancherzy uciekają, Artur zagania owce na aukcję. Człowiek, który prowadzi aukcję, rozpoznaje owce i mówi, że jeśli Artur i John zapłacą mu 25% zysku, to ich nie wyda. Johnowi jednak udaje się wynegocjować 18%. Następnie obaj udają się do pobliskiego salonu, gdzie spotykają Dutcha i Straussa. Podczas spotkania konfrontuje się z nimi Leviticus Cornwall i jego najemnicy, którzy schwytali Straussa i Johna. Dutch i Artur ratują ich, zanim wywalczą sobie drogę z miasta z powrotem do obozu. Zdając sobie sprawę, że nie mogą pozostać w okolicy, Dutch wysyła Artura i Charlesa, aby zbadali Dewberry Creek, potencjalną lokalizację obozu zaproponowaną przez Mike'a. Podczas badania terenu odkrywają niemiecką rodzinę, matkę i jej dzieci, których ojciec został porwany. Charlesowi udaje się wyśledzić ojca w Clemens Point, gdzie zabijają porywaczy i uwalniają go. Artur zabiera go do rodziny, podczas gdy Charles wraca do innych, aby sprowadzić karawany do Clemens Point, znacznie lepszego miejsca na obóz. Po przeprowadzce do nowego obozu Artur, Dutch i Hosea wyruszają na przejażdżkę konną. Podczas podróży spotykają szeryfa Light Greya, który schwytał Trelaniego, ponieważ nielegalnie chciał zainwestować w wydobycie złota. Po tym, jak Artur schwytał grupę banitów, którzy uciekli, Trelanin zostaje wypuszczony. Ponadto Grey postanawia wynająć Artura, Dutcha i Billa Williamsona, aby zniszczyć bimbrownię należącą do szubrawców z Lemoyne. Z pomocą zastępcy Archibalda McGregora 3 członkom gangu udaje się zniszczyć destylarnię, zyskując przychylność szeryfa. Dutch każe Arturowi udać się do Caliga Hall, aby zebrać więcej informacji o rodzinie Greyów. Na miejscu spotyka Bill Greya, który prosi go, aby udał się do posiadłości Braithwaite i dostarczył list do jego sekretnej kochanki, Penelope Braithwaite. Po dostarczeniu jej listu ta wręcza mu swój, aby zaniósł go Bill. W liście jest napisane, że Penelope planuje udać się na wjazd kobiet. Wiadomość, że Penelope wybiera się na wjazd, przeraża Bill i mówi Arturowi, że jej życie jest w niebezpieczeństwie, wobec czego oferuje mu pieniądze, jeśli pomoże mu ją uratować. Artur i Bill podjeżdżają do powozu należącego do protestujących, gdzie Penelope odmawia odejścia, wobec czego Artur jest zmuszony poprowadzić powóz, by ją chronić. Na prośbę Penelope Artur zabiera Bill z protestu, aby uratować go przed jego kuzynami, Ianem i Scottem Greyami. Po wszystkim Bill płaci Arturowi. Dutch, zaniepokojony zniknięciem Trelaniego, wysyła Artura i Charlesa, aby go znaleźli. Odnajdują karawanę, w której przebywał, pokrytą krwią na podłodze i oznakami, że Trelani wyjechał w pośpiechu. Obaj podążają jego śladem do małego obozu, gdzie odkrywają niektóre z jego rzeczy. Para zostaje zaatakowana przez dwóch chłopców nagłych w obozie, których pokonują. Przesłuchują jednego z łowców nagłych, który ujawnia, że Trelani jest przetrzymywany na pobliskim gospodarstwie. Artur i Charles wyruszają tam i znajdują Trelaniego wynoszonego z chaty przez kilku łowców nagłych. Atakują łowców, którzy uciekają na pobliskie pole kukurydzy. Obaj wyruszają na pole i polują na pozostałych łowców nagłych, po czym wracają do Trelaniego. Ten mówi, że nic im nie powiedział, po czym Artur i Charles bezpiecznie zabierają go do obozu. Później wujek proponuje Arturowi napad na dyliżans. Wraz z Charlesem i Billem Artur przyjmuje ofertę.
Na ich nieszczęście Diligence okazuje się być własnością Cornwalla, który wynajął małą armię najemników do ochrony Diligence'ów. Po obrabowaniu Diligence członkowie gangu zmuszeni są do ucieczki do pobliskiej stodoły, gdzie próbują się ukryć. Najemnicy znajdują ich jednak i podpalają stodołę, jednocześnie otwierając do nich ogień. Mężczyźni są zmuszeni wywalczyć sobie drogę ze stodoły do lasu, gdzie biorą udział w walce z kilkoma ludźmi Cornwalla, zanim uciekną z powrotem do obozu. Niedługo potem Lenny informuje Artura, że dzięki rozmowom z afroamerykańską społecznością w Rhodes dowiedział się, że szubrawcy z Lemoyne są w posiadaniu sporego zapasu broni. Artur zgadza się obrabować szubrawców, wówczas on i Lenny jadą do miejsca, które wskazały kontakty Lenniego. Obaj dostrzegają nadjeżdżający powóz i podążają za nim w bezpiecznej odległości, zanim trafią do Shady Belle. Artur i Lenny atakują posiadłość, a po wyeliminowaniu znajdujących się tam szubrawców z Lemoyne zabierają powóz ze sobą. Inni szubrawcy próbują ich powstrzymać, ale zostają odparci. Po powrocie do obozu Artur decyduje się zachować jeden karabin dla siebie, a resztę sprzedać. Niemal natychmiast po powrocie Bill i Karen Jones proponują Arturowi i Lennemu obrabowanie banku w Valentine, o którym już zebrali informacje. Po krótkiej sprzeczce Artur zgadza się i cała czwórka wyrusza do Valentine. Karen udaje, że jest zagubioną dziewczyną lub nierządnicą, a po zmyleniu strażnika ogłusza go. Artur może wtedy albo umieścić dynamit na sejfach, aby wysadzić zamki, albo po cichu się do nich włamać. Wychodząc, zostają zaatakowani przez stróżów prawa, ale 4 członkom gangu udaje się uciec. Następnie Artur jedzie do rancha Downsów, aby odebrać pieniądze od Edith Downs, które był winien jej obecnie już zmarły mąż. W pewnym momencie gang Dutcha dowiaduje się, że O'Driscolle proponują rozejm. Chociaż Hosea od razu widzi w tym pułapkę, Dutch za namową Mike'a decyduje się zaryzykować. Towarzyszy im Artur, który też jest podejrzliwy. Zostaje wysłany na klif jako snajper, by obserwował spotkanie, ale zostaje schwytany przez O'Driscolli. Podczas próby ucieczki zostaje postrzelony w ramię, a później przeniesiony do ich kryjówki, gdzie staje twarzą w twarz z Colmem O'Driscollem. Colm wyjawia Arturowi, że złapał go tylko po to, by zwabić Dutcha, aby móc go oddać Pinkertonom. Po odejściu Colma Artur uwalnia się, przypala swoją ranę i ucieka z powrotem do obozu, gdzie powrót do zdrowia zajmuje mu kilka tygodni. Następnie gang decyduje, że aby zdobyć trochę więcej pieniędzy, okradną zarówno Braithwaite'ów, jak i Greyów. Artur najpierw wyrusza z Seanem, aby podpalić pola tytoniu Greyów za pomocą bimbrów w zamian za znaczną sumę pieniędzy od Braithwaite'ów. Następnie udaje się z Johnem i Javierem do posiadłości Braithwaite'ów i kradnie cenne konie rodziny. Chociaż Tavish Grey wspomina, że mogą sprzedać konie koniokradom za 5000 w gotówce, okazuje się to kłamstwem i ostatecznie dostają 700. Następnie Greyowie każą gangowi spotkać się z nimi w Rhodes, aby uzyskać potencjalną możliwość pracy. Bill, Mike i Sean wyruszają do Rhodes, a wkrótce potem dołącza do nich Artur. Jednak okazuje się to zasadztwą. Sean niemal natychmiast zostaje zastrzelony, a Bill wzięty do niewoli przez szeryfa. Mike i Artur oczyszczają ulicę przed konfrontacją z szeryfem Greyem i jego zastępcami. Szeryf Grey wychodzi ze swojego biura, przetrzymując Billa jako zakładnika, ale natychmiast zostaje zastrzelony przez Artura, zanim zastępcy zostają zastrzeleni przez Artura i Mike'a. Następnie Artur wyraża swoją sympatię do Seana i prosi Billa o zorganizowanie mu porządnego pogrzebu. Po powrocie do obozu Artur słyszy, że Braithwaite'owie wzięli Czeka do niewoli w zemście za kradzież ich koni. Duża grupa członków gangu atakuje posiadłość Braithwaite'ów, a po długiej walce biorą do niewoli Katrin Braithwaite. Po tym, jak odmawia ujawnienia lokalizacji Czeka, palą jej posiadłość. W końcu mówi, że jej synowie oddali go Angelo Brontemu, włoskiemu przestępcy mieszkającemu w Saint Denis, zanim biegnie do swojego płonącego domu, gdy Gang opuszcza poselstwo. Po powrocie do obozu agenci Milton i Ross pojawiają się ponownie z propozycją, aby Dutch oddał się w ręce prawa w zamian za ułaskawienie reszty gangu. Oferta zostaje odrzucona i Milton odchodzi, obiecując powrót z armią liczącą 50 Pinkertonów. Następnie gang szybko przygotowuje się do przeprowadzki do posiadłości Shady Belle, którą Artur i Lenny wcześniej oczyścili z szubrawców z Lemoyne.
John i Arthur wyruszają zbadać teren i zabijają pozostałych szubrawców. Po wszystkim gang zakłada nowy obóz. Po przeprowadzce do Shady Belle, John, Dutch i Arthur udają się do St. Denis, aby dowiedzieć się, gdzie mieszka Bronte. Arthur po pościgu za ulicznym Urwisem, który go okradł, w końcu dowiaduje się, że mieszka w rezydencji naprzeciwko parku, a trio idzie się z nim skonfrontować. 3 członków gangu wchodzi do domu i po tym, jak prawie rozpętali strzelaninę z ludźmi Brontego, dobijają targu. John i Arthur rozprawią się z grupą rabusiów, a w zamian Bronte odda Jacka. Obaj idą na cmentarz, a po napadnięciu przez hieny cmentarne zabijają ich. Następnie biorą łupy i uciekają, zanim pojawią się stróże prawa. Obaj wracają do Brontego z łupami, a ten zgodnie z umową uwalnia Jacka, wcześniej oferując Dutchowi zaproszenie na przyjęcie burmistrza. Bill, Hosea, Arthur i Dutch przybywają na przyjęcie burmistrza i szybko się rozstają, aby móc realizować różne tropy. Arthur podsłuchuje lokaja wspominającego o Leviticusie Cornwallu i po nakłonieniu przez Dutcha idzie za nim. Arthur kradnie związane z Cornwallem dokumenty, zanim ucieknie z rezydencji i spotka się z resztą gangu. Oprócz dokumentów, gang zdobył wskazówki odnośnie napadu na statek rzeczny, na którym grywa się w pokera na wysokie stawki, a nawet wskazówkę odnośnie banku Lemoyne. Trelawney po dowiedzeniu się o wskazówce o statku rzecznym postanawia wykorzystać ją na swoją korzyść. Pociąga za odpowiednie sznurki i udaje mu się zabrać Javiera, Straussa, Artura i siebie na pokład, a także zaprzyjaźnić się z krupierem, aby ustawić grę w pokera. Na pokładzie Javier udaje strażnika, a Strauss znajduje miejsce na widoku Artura. Artur zasiada do gry w pokera z Desmondem Blightem i kilkoma innymi gośćmi, a dzięki pomocy Straussa Artur wygrywa poprzez oszustwo. Po stracie wszystkich pieniędzy na rzecz Artura, Bright oferuje ostateczny zakład, w którym jako stawkę wykorzystuje swój zegarek kieszonkowy. Artur akceptuje ofertę Blighta i pokonuje go. Kierownik stołu gratuluje Arturowi wygranej, po czym zaprowadza go i Javiera na górę do sejfu, w którym znajduje się zegarek. Po tym jak otworzy sejf, Javier i Artur napadają na niego i każą mu oddać ukryty pistolet. Podczas gdy Artur opróżnia sejf, kierownik stołu wyciąga drugą, ukrytą broń, wobec czego Artur jest zmuszony go zastrzelić. Niestety, odgłos wystrzału alarmuje strażników, którzy biegną zobaczyć, co się stało. Artur i Javier ponownie spotykają się ze Straussem i Trelawneym, ale strażnik, którego Javier wcześniej ogłuszył i okradł z munduru, demaskuje całą czwórkę, wobec czego inni strażnicy atakują ich. Po odparciu niektórych strażników grupa zeskakuje ze statku i płynie na brzeg, gdzie dzielą się łupami. Później Artur idzie porozmawiać z wodzem Indian o imieniu Padający Deszcz. Odnajduje go w St. Denis wraz ze swoim synem, szybującym orłem. Padający Deszcz mówi Arturowi, że armia amerykańska planuje przenieść jego plemię z ich ziemi, wobec czego składa mu propozycję. Prosi Artura o kradzież dokumentów z rafinerii Cornwalla, co może potencjalnie powstrzymać ich wysiedlenie. Artur akceptuje ofertę, po czym zakrada się do rafinerii za pomocą powozu. Po zmuszeniu brygadzisty do oddania mu dokumentów ucieka z biura przez okno. Dość niefortunnie się złożyło, że w pobliżu przebywali strażnicy, którzy zauważyli Artura. Szybujący orzeł powoduje eksplozję, rozpraszając strażników i tym samym pozwalając Arturowi szybko ich zastrzelić. Obaj uciekają z terenu rafinerii, po czym szybujący orzeł płaci Arturowi z nadzieją, że dokumenty faktycznie pomogą. W obozie Susan mówi Arturowi, że Tilly została porwana przez braci Forman, wobec czego idą ją uratować. Udają się do kryjówki Formanów i ratują Tilly, po czym ścigają przywódcę Antoniego Formana. Po schwytaniu zostaje przyprowadzony do Tilly, gdzie Artur ma wybór, czy go zabić, czy oszczędzić, przy czym Susan opowiada się za pierwszym, a Tilly za drugim. Niezależnie od wybranej opcji, bracia Formanowie dadzą Tilly spokój. W pewnym momencie Dutch prosi Artura, aby z nim porozmawiał o napadzie na stację tramwajową. Ich rozmowa zostaje przerwana, gdy Dutch zauważa ścięte ciało Kierana wjeżdżające do obozu konno. W tym samym momencie O'Driscolle atakują obóz. Gang próbuje ich powstrzymać, ale zostaje zmuszony do wycofania się do rezydencji. Podczas walki w domu Artur zdaje sobie sprawę, że Sadie jest na zewnątrz, wobec czego biegnie, by ją uratować. Ta odmawia wejścia do domu, woląc walczyć frontalnie. Oboje atakują członków wrogiego gangu i zmuszają O'Driscolli do odwrotu. Dutch, Artur i Lenny wyruszają obrabować stację tramwajową w St. Denis po tym, jak otrzymali cynk od Angelo Bronte.
Cała trójka dokonuje napadu na stację. Jak się okazuje, zrobili to niepotrzebnie, gdyż w sejfie było tylko kilka dolarów. Zdając sobie sprawę, że Bronte ich oszukał, trio uprowadza tramwaj, by za jego pomocą uciec z centrum miasta, jednocześnie odpierając ataki policji. Tramwaj w końcu rozwija się, zmuszając całą trójkę do walki z policjantami pieszo. W końcu kradną wóz i uciekają w bezpieczne miejsce. Po udanej ucieczce Artur daje każdemu po 15 dolarów. Później z Arturem kontaktuje się Mary, która prosi go o spotkanie w Saint-Denis. Na miejscu Mary wyjawia, że bardzo martwi się o swojego ojca, który coraz bardziej pogrąża się w nierządzie, piciu i hazardzie. Mary w końcu spotyka swojego ojca, który odchodzi zaraz po tym, jak się z nim skonfrontowała. Aby dowiedzieć się, co zamierza, Artur i Mary śledzą go. Okazuje się, że ojciec Mary zamierza sprzedać broszę Ashtonowi, lichwiarzowi z Saint-Denis. Rozpoznając w niej rodzinną pamiątkę po matce, Mary po raz kolejny konfrontuje się z ojcem, podczas gdy Artur ściga Ashtona, aby odzyskać broszę. Po odzyskaniu broszy Artur wraca do Mary i pyta, gdzie podział się jej ojciec. Mary odpowiada, że nie wie i już jej to nie obchodzi. Po zwróceniu broszy oboje idą w stronę stacji tramwajowej. Podczas spaceru Mary zatrzymuje się i proponuje Arturowi wspólny wypad do teatru, który ten może zaakceptować lub odrzucić. Po dotarciu na stację tramwajową Mary prosi Artura, aby z nią uciekł, ale ten odmawia, argumentując to tym, że jest poszukiwanym człowiekiem, który tylko naraziłby ją na niebezpieczeństwo i że ma ludzi, którymi musi się zająć. Zdając sobie sprawę, że Artur nigdy nie zrezygnuje z przestępczego życia, Mary żegna się z nim. Po powrocie do obozu Artur odkrywa, że Hosea i Dutch kłócą się o zamordowanie Bronte, co Hosea uważa za głupie. Artur staje po stronie Dutcha i obaj udają się do Lagras, gdzie zamierzają zawrzeć umowę z rybakiem o imieniu Thomas, który przewiezie ich do rezydencji Brontego. Po przybyciu na miejsce duet pomaga Thomasowi sprawdzić pułapki na raki, a następnie poszukać jego pomocnika, Julesa. Artur znajduje go ukrywającego się na drzewie, próbującego uciec przed legendarnym aligatorem. Po wszystkim wsiadają do łodzi i zaczynają wiosłować z powrotem na brzeg. Niestety po drodze zostają zaatakowani przez wcześniej wspomnianego legendarnego aligatora. Gryzie Julesa w nogę, po czym wciąga go pod wodę. Artur wchodzi do wody, aby go uratować, to z powodzeniem mu się udaje. Po akcji ratunkowej Artur i Dutch strzelają do aligatora, aby go odstraszyć. Po opatrzeniu nogi Julesa aligator po raz kolejny atakuje łódź, jednak i tym razem zostaje odstraszony. Po wszystkim cała czwórka w końcu dobija do brzegu. Kiedy Artur wraca do Lagras, gang wsiada na łódź Thomasa i kieruje się do rezydencji Angelo Bronte. Po dotarciu na miejsce inicjują walkę. Po zabezpieczeniu dziedzińca Artur strzela w zamek w drzwiach, a gang zaczyna przeszukiwać pokoje. Artur idzie na górę i znajduje Bronte w jednym z pokoi. Po znokautowaniu go przez Johna, Artur niesie go na dół i kieruje się w stronę łodzi. Niestety na miejsce przybywa policja, zaalarmowana strzałami, zmuszając gang do przedarcia się do łodzi. Podczas podróży do Lagras Bronte próbuje zwrócić gang przeciwko Dutchowi, oferując $1000 temu, kto zabije Dutcha. Jednak wszyscy odrzucają ofertę. Bronte zaczyna szydzić z Dutcha, czym go rozwściecza, wobec czego Dutch topi Bronte, a następnie wyrzuca jego ciało za burtę, gdzie zostaje zjedzone przez aligatora, szokując resztę gangu. W obozie Dutch i Hosea wdrażają w życie plan obrabowania banku Saint-Denis. Podczas jazdy Dutch omawia plan. Hosea i Abigail spowodują dywersję, aby odciągnąć policję od banku, podczas gdy reszta gangu wejdzie do banku frontowymi drzwiami. W środku Artur plądruje sejf, gdy nagle przybywają Pinkertoni. Bank jest całkowicie otoczony, a agent Milton każe gangowi się poddać, trzymając José jako zakładnika. Po odrzuceniu próśb Dutcha o negocjacje, Milton strzela do José w klatkę piersiową, zabijając go. Wywiązuje się wówczas strzelanina. Dutch każe Arturowi użyć dynamitu do wysadzenia dziury w boku banku, aby stworzyć drogę ucieczki. Artur wysadza ścianę i idzie na dach, gdzie osłania resztę gangu. Gang dołącza do Artura bez Johna, który został schwytany przez Pinkertonów. Gdy grupa próbuje uciec przez dachy, Lenny zostaje zastrzelony przez Pinkertonów, a Artur zatrzymuje się na chwilę, by opłakiwać swojego poległego przyjaciela. Pozostała szóstka, Dutch, Artur, Micah, Bill, Javier i Charles, ukrywa się w opuszczonym budynku, gdzie czekają do zmroku, by potem przedostać się do doków, gdzie mają nadzieję znaleźć łódź, która ich przewiezie.
Po drodze Charles odwraca uwagę Pinkertonów, pozwalając reszcie gangu dotrzeć do doków. Następnie wsiadają na statek pływający na Kubę. Niestety w trakcie rejsu statek wpada w sztorm, w wyniku czego tonie, a Arthur zostaje oddzielony od reszty gangu. Arthur po ocknięciu się na brzegu Guarmy zaczyna szukać cywilizacji. Natrafia na gang przy ognisku, ale spotkanie zostaje przerwane przez przybycie miejscowego wojska, które aresztuje ich i prowadzi w kajdankach do więzienia. W drodze do więzienia rebelianci ostrzeliwują żołnierzy. W zamieszaniu Arthur zabiera klucze ze zwłok martwego żołnierza i używa ich do otworzenia kajdan. Po zabiciu eskortujących ich strażników Hercule Fontaine, przywódca rewolucji, każe gangowi iść za nim. Podczas ucieczki Javier zostaje postrzelony w nogę przez wsparcie, wobec czego reszta jest zmuszona uciec bez niego. Hercule prowadzi resztę gangu do małej placówki rebeliantów zaopatrzonej w karabiny. Wkrótce posiłki wroga doganiają ich, ale gangi Hercule ostatecznie pokonują ich. Następnie udają się do kościoła, placówki rebeliantów o nazwie La Capilla. Po przybyciu do La Capilla Arthur odpoczywa przez jakiś czas, po czym wyrusza na poszukiwanie sposobu opuszczenia wyspy. Jedną z dwóch rzeczy, które robi, aby wydostać się z wyspy, jest pójście z Dutchem na ratunek Javierowi. We dwójkę udają się do jaskini, w której przebywa staruszka imieniem Gloria. Dutch daje jej sztabkę złota, aby poprowadziła ich przez jaskinię do drabiny, która doprowadziłaby ich do Aquas Dulces. Po dotarciu do drabiny kobieta żąda więcej pieniędzy, wyciągając przy tym nóż. Dutch obezwładnia ją i zabija ku przerażeniu Artura. Obaj następnie wkradają się do Aquas Dulces, gdzie dostrzegają pułkownika Alberto Fusara w towarzystwie grupy żołnierzy, którzy za pomocą osła ciągną Javiera po ziemi, bijąc go przy tym w celu uzyskania informacji, kim jest gang. Dutch i Arthur szybko zaczynają szukać sposobu na odwrócenie uwagi, który znajdują w rafinerii cukru. Rozcinają worki z cukrem, rozsypując go na podłogę, po czym Dutch podpala go. Po odbiciu Javiera uciekają z osady, aż docierają do rzeki Arroyo de la Villara. Nad rzeką Dutch mówi Arturowi, aby został i osłaniał go, podczas gdy on ucieknie z Javierem. Fale wrogów atakują pozycję Artura, jednak ten wychodzi z opresji zwycięsko. Arthur następnie idzie znaleźć grupę robotników, którzy zbiegli z niewoli. Niestety zostaje schwytany i uwięziony wraz z dwoma innymi rebeliantami. Żołnierz Fusara bije Artura, by go obudzić, pytając przy okazji o imię i co robi na Guarmie. Arthur podaje się za Leviticusa Cornwalla. Oprawca następnie zaczyna torturować dwójkę pozostałych rebeliantów, co daje Arturowi szansę na ucieczkę. Po zniszczeniu krzesła zabija swojego oprawcę i uwalnia dwójkę rebeliantów, z pomocą których przekrada się przez obóz. Ratują trzech robotników przed egzekucją, po czym rozpoczynają walkę z żołnierzami, których pokonują. Później Arthur i reszta gangu udają się do fortu Tirso Torres. Dostrzegają zbliżający się kubański okręt wojenny i falę atakujących wrogów. Gang i Hercule strzelają do nich z góry, jednak wrogowie przedzierają się do fortu. Hercule, Dutch i Arthur ruszają i eliminują żołnierzy, którzy przygotowują się do zdobycia fortu. Następnie wracają z powrotem na szczyt Tirso Torres i obsadzają armatę, by zniszczyć okręt wojenny. Po wielu strzałach okręt tonie, a gang z pomocą Hercula jest gotów opuścić Guarmę. Kiedy gang szykuje się do opuszczenia Guarmy, Majkach informuje resztę o artylerii uniemożliwiającej im ucieczkę. Zdając sobie sprawę, że artyleria musi zostać zniszczona, gang wyrusza do ataku. Po wysadzeniu armat Arthur idzie ratować kapitana statku przetrzymywanego w Aquas Dulces. Po znalezieniu kapitana Arthur jest trzymany na muszce przez Lady Simona, który jest trzymany na muszce przez Dutcha, który z kolei jest trzymany na muszce przez Fusara, co spowodowało impas. Arthur kopie karabin w stronę kapitana statku, który strzela Simonowi w klatkę piersiową, zabijając go, ale pozwalając Fusarowi uciec. Fusar następnie obsługuje kartaczownicę Gatlinga ze szczytu wieży. Arthur za pomocą armaty niszczy wieżę, zabijając Fusara i pozwalając gangowi w końcu wrócić do Ameryki. Arthur przybywa do punktu handlowego Van Horn, gdzie kradnie konia, aby wrócić do Shady Belle. Gdy dociera na miejsce, posiadłość jest opuszczona, ale znajduje list, w którym jest napisane, że reszta gangu przebywa w Lakey. Gdy już ma wychodzić, przybywa grupa Pinkertonów. Arthur może po cichu i bez alarmowania ich odejść lub wdać się z nimi w walkę. Niezależnie od wyboru, zaraz po tym udaje się do Lakey. Kiedy przybywa, odnajduje cały gang, który nie utknął na Guarmie. Witają go, a Sadie informuje Artura o uwięzieniu Johna w więzieniu Sisika, zanim przybędzie reszta gangu.
Jednak ich spotkanie zostaje przerwane przez przybycie agenta Miltona i grupy Pinkertonów, którzy atakują obóz. Podczas walki Bill pomaga Arturowi i Sadie odeprzeć atak, podczas gdy Artur ostatecznie obsługuje karabin maszynowy należący do Pinkertonów, obracając go przeciwko nim. Następnie Dutch dziękuje Arturowi za jego pomoc w odparciu ataku i wyraża zaniepokojenie kaszlem Artura, który bagatelizuje to. Po wszystkim Sadie prosi Artura, aby w najbliższym czasie spotkał się z nim w Saint-Denis, aby obmyśleć plan uratowania Johna. Po ataku Pinkertonów Dutch nakazuje Arturowi oczyścić starą kryjówkę zwaną Beaver Hollow, należącą do gangu zwanego pomiotami Marfreya. Artur zabiera ze sobą Charlesa, z którym podczas drogi rozmawia o Guarmie i o ucieczce do Lakey. W końcu, czy to przez kajak, czy jazdę konną, docierają do Beaver Hollow. Obaj przekradają się przez obóz, po cichu zabijając wrogów, aż w końcu alarmują ich o swojej obecności. Po zabiciu wszystkich wrogów znajdują młodą dziewczynę o imieniu Meredith, która została schwytana i torturowana przez pomioty. Artur zabiera ją z powrotem do jej matki w Annesburgu, po czym wraca do Beaver Hollow, gdzie reszta gangu już jest na miejscu. Gdy gang zakłada nowy obóz, wujek wraca z pianą Molly O'Shea. Ta mówi, że powiedziała Pinkertonom o napadzie na bank Saint-Denis, po czym zaczyna drwić z Dutcha. Gdy Artur próbuje uspokoić Dutcha, Susan strzela Molly w brzuch ze strzelby, zabijając ją i szokując resztę gangu. Artur jedzie do Saint-Denis, by spotkać się z Sadie, ale dostaje gwałtownego ataku kaszlu i mdleje. Nieznajomy mężczyzna eskortuje Artura do kliniki, a lekarz diagnozuje u niego gruźlicę, którą swojego czasu zaraził się od Thomasa Downsa. Artur jest szokowany tą wiadomością, ponieważ taka choroba tak naprawdę oznacza wyrok śmierci. Wiadomość o gruźlicy dogłębnie wstrząsa Arturem i ostatecznie powoduje, że postanawia się zmienić i stać się lepszym człowiekiem. Artur po swojej diagnozie spotyka się z Sadie. Mówi, że chce zbadać więzienie, aby upewnić się, że John rzeczywiście tam jest, zanim rozpocznie akcję ratunkową. Przekonała pilota balonu na ogrzane powietrze, Arturo Bullarda, aby wziął Morgana ze sobą. Artur następnie używa balonu, aby podlecieć pod więzienie Sisika, aby sprawdzić, czy John nadal tam jest. Dostrzega Johna pracującego na polu, a strażnicy otwierają ogień, zmuszając ich do ucieczki. W drodze powrotnej Bullard widzi Sadie ściganą przez gang O'Driscolli. Artur otwiera do nich ogień, niestety podczas potyczki Bullard zostaje zastrzelony przez rywalizujący gang, a balon rozbija się. Następnie Artur i Sadie walczą z O'Driscollami, pokonując ich. Po walce Artur karci Sadie za jej lekkomyślność i śmierć Bullarda. Artur następnie udaje się do doków położonych kilka mil od więzienia Sisika, aby pomóc Sadie wydostać Johna z więzienia. Abigail prosi Artura i Sadie, aby mogła do nich dołączyć, ale odmawiają. Niechętnie się zgadza i dziękuję obojgu, zanim Artur i Sadie wypłyną i zadokują na brzegu wyspy. Artur wchodzi na wieżę strażniczą z widokiem na pola i zabija obecnego na niej strażnika, po czym otwiera ogień w stronę dwóch innych strażników na polach. Sadie przesłuchuje rannego strażnika, kiedy pojawia się inny strażnik imieniem Milliken i każe jej rzucić broń. Artur zakrada się od tyłu i to jemu każe rzucić broń. Artur używa Millikena jako zakładnika i idzie z nim do głównej bramy fortecy. Artur żąda, aby strażnicy uwolnili Johna z więzienia albo zabije Millikena. W końcu wypuszczają Johna, więc w odpowiedzi Artur wypuszcza Millikena, jednak strażnicy w końcu otwierają do nich ogień. Ostatecznie całej trójce udaje się uciec. Artur przybywa do Annesburga, by pomóc Dutchowi i Mike'owi w konfrontacji z Leviticusem Cornwallem. Ukrywają się w porcie niedaleko miejsca, do którego ma przybyć Cornwall. Kiedy Cornwall przybywa, widzą agentów Miltona i Rossa wysiadających ze statku, a Cornwall beszta ich za brak postępów. Kiedy Pinkertoni odchodzą, Dutch wysyła Mike'a, by śledził jednego z ludzi Cornwalla, po czym ujawnia się. Domaga się, aby Cornwall dał mu $10,000, jego statek i bezpieczne odejście w zamian za darowanie mu życia. Cornwall wyśmiewa go i odmawia, więc w odpowiedzi Dutch strzela mu w klatkę piersiową, zabijając go. Następnie wybucha masowa strzelanina między Dutchem i Arturem, a strażnikami Cornwalla i Pinkertonami. Dutch, Artur i Mike'a ledwo uciekają z miasta. Podczas akcji Mike'a ukradł dokumenty z firmy Cornwalla, które wręcza Dutchowi. Dokumenty, które ukradł Mike'a, ujawniają duży transport dynamitu z Annesburga do Saint-Denis, wobec czego Artur i Bill zostają wysłani, aby go przechwycić. Wyruszają do punktu handlowego Van Horn i zastawiają zasadzkę.
Bill na środku drogi udaje pijanego, a Arthur zajmuje snajperską pozycję. Kiedy dyliżans się zatrzymuje, obaj otwierają ogień do strażników i kradną powóz. Po drodze są ścigani przez strażników, ale dwójce udaje się ich odeprzeć. Gdy docierają w bezpieczne miejsce, Micah instruuje Johna, aby zabrał dynamit na most Barchus, a następnie każe Arturowi pomóc Johnowi z mostem. Arthur otrzymuje również od Straussa zadanie znalezienia dwóch dłużników. Dezertera z Fortu Wallace o nazwisku J. John Weathers i górnika Artura Londonderry'ego. Arthur najpierw wyrusza do Weathersa, który oferuje Arturowi zapasy z wozu, aby spłacić dług. W tym samym momencie przybywają żołnierze armii amerykańskiej, aby zabić Weathersa za dezercję. Po odparciu żołnierzy Weathers woła swoją kochankę, którą okazuje się być Indianka Wapiti, która jest z nim w ciąży, co powoduje, że Arthur zaczyna mieć wyrzuty sumienia. Weathers oferuje Arturowi medalion jako spłatę długu, który może przyjąć lub odrzucić, jednocześnie umorzając dług. Arthur następnie idzie do Londonderry'ego tylko po to, by dowiedzieć się, że umarł. Arthur wyrusza do jego żony odzyskać pieniądze, ale po znalezieniu jej i zobaczeniu, że ona i jej syn są bez środków do życia, Arthur umorza dług. Jednak w zależności od swojego wyboru może jej dać pieniądze na życie. Arthur wraca do obozu wściekły na cierpienia, które spowodował Strauss. Już pomijając fakt, że to Strauss był nieumyślnie odpowiedzialny za zachorowanie Artura na gruźlicę po jego konfrontacji z Thomasem Downsem. Każe Straussowi wstać, po czym pakuje jego rzeczy. Zdezorientowany tym, co robi Arthur, Strauss próbuje się wybronić, ale Arthur ignoruje jego próby pojednania. Rzuca pieniądze pod nogi Straussa i każe mu odejść, co ten robi. Arthur spotyka się z Johnem przy moście Barchus i obaj wysadzają go w powietrze, aby odciąć rządowe dostawy. To przedsięwzięcie prawie kosztuje ich życie, ponieważ omal nie przejeżdża ich pociąg. Następnie obaj rozmawiają o Dutchu i gangu, a John mówi, że Abigail podejrzewa, gdzie Dutch mógł ukryć resztę pieniędzy. Po jakimś czasie do Beaver Hollow przybywa szybujący orzeł i mówi gangowi, że armia stacjonująca w Fort Wallace zabrała konie Indian i potrzebuje pomocy, aby je odzyskać. Dutch, widząc okazję do odwrócenia uwagi rządu od gangu, zgadza się. Podejrzliwi co do motywów Dutcha, Arthur i Charles postanawiają im towarzyszyć. Grupa jedzie na południowy wschód, gdzie planują ukraść koniec rządowego statku. Z pomocą Peytacha grupa podpływa do statku, zakrada się na pokład i ogłusza strażników. Po pozbyciu się zagrożenia Dutch przejmuje stery statku, jednak traci nad nim kontrolę i rozbija go o skały. Ekipa wówczas jest zmuszona uwolnić konie i podpłynąć z nimi na ląd. Po dotarciu do brzegu szybujący orzeł i Dutch zabierają konie z powrotem do rezerwatu. Arthur na prośbę Charlesa udaje się na spotkanie z padającym deszczem. Arthur dociera do rezerwatu i spotyka się z padającym deszczem. Po tym jak wódz Indian zauważa u Artura gwałtowny kaszel, postanawia zebrać dla niego zioła, aby w pewnym stopniu powstrzymać kaszel. W tym samym czasie zjawia się kapitan Monroe, który prosi Artura o pomoc, a ten może się zgodzić lub odmówić. Po zebraniu wszystkich sił obaj udają się do świętego miejsca na Wapiti, tylko po to, by znaleźć je spalone, a święte relikty skradzione. Znajdują tropy, które jako winowajców wskazują armię. Arthur zakrada się do ich obozu, gdzie wykrada relikty i oddaje je padającemu deszczowi. Jeśli Arthur zgodził się pomóc kapitanowi Monroe, wyrusza na spotkanie z nim. Na miejscu Monroe mówi mu, że pułkownik Favers przekierował dostawę szczepionek zarezerwowaną dla Indian borykających się z ospą w inne miejsce. Arthur kradnie szczepionki z jadącego powozu, po czym przekazuje je Monroe. Do gangu dociera wiadomość, że Colm O'Driscoll ma zostać powieszony. Arthur i Dutch przebierają się za policjantów, a Sadie zadamy z wyższych sfer, by zmniejszyć szanse na to, że zostaną rozpoznani. Po dotarciu na szubienicę zauważają dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn i uświadamiają sobie, że to O'Driscolle. Dutch i Arthur podążają za jednym z nich i po podsłuchaniu ich planu, Dutch wysyła Artura, aby zajął się snajperem na dachu. Arthur eliminuje snajpera, a Dutch i Sadie biorą dwóch O'Driscolli jako zakładników. Gdy akcja ratunkowa zostaje udaremniona, Colm O'Driscoll zostaje powieszony. Następnie Sadie w przypływie wściekłości zabija zarówno swojego zakładnika, jak i zakładnika Dutcha. To prowadzi do strzelaniny z kilkoma pozostałymi O'Driscollami. Po poraniu się z nimi, Arthur, Dutch i Sadie wracają do Beaver Hollow.
Po powrocie do obozu Artur otrzymuje list od Mary, w którym pisze, że chce zerwać z nim znajomość, bo tylko w ten sposób może być wolna, jednocześnie wyrażając żal, że nigdy nie mogli być razem. Oprócz wysłania listu do Artura, odesłała mu również pierścionek, który dał jej wiele lat temu. Mary nie wiedziała jednak, że Artur jest śmiertelnie chory na gruźlicę i wkrótce umrze. Na polecenie Dutcha Artur spotyka się z nim i grupą Indian pod wodą szybującego orła i Pejtaha. Dutch mówi, że planują uwięzić żołnierzy w dolinie, by potem ich upokorzyć poprzez natarcie ich smołą i upierzenie. Kiedy Artur i Dutch idą podłożyć dynamit, Dutch ujawnia swoje prawdziwe intencje. Planuje wykorzystać Indian do odwrócenia uwagi rządu od ganku ku rozczarowaniu Artura. Po tym, co usłyszał, Artur niechętnie zabiera się do pracy. Pomaga Dutchowi podłożyć dynamit pod drzewami i czekają na przybycie żołnierzy. Artur niszczy drzewa, blokując drogę. W tym czasie grupa domaga się, aby żołnierze się poddali, jednak przybywają posiłki armii i atakują niedoszłych agresorów. Podczas walki wszyscy Indianie, z wyjątkiem Pejta, zostają zabici, a szybujący orzeł schwytany do niewoli, co zmusza Dutcha i Artura do ucieczki. Kiedy zostają zapędzeni w ślepy zaułek, obaj skaczą z klifu do rzeki. W obozie Artur spotyka Trelaniego, który planuje ponownie opuścić obóz. Artur poleca mu odejść i nie wracać, ponieważ wszystko się posypało, po czym obaj żegnają się. Wkrótce potem przybywa padający deszcz, który wspomina o potencjalnym traktacie pokojowym, wobec czego prosi Artura i Charlesa, aby mu towarzyszyli. Artur początkowo odmawia, nie chcąc się w to mieszać, ale po namowach Charlesa w końcu ulega. Podczas spotkania Artur wybucha atakiem kaszlu z powodu gruźlicy, wobec czego pułkownik Favors każe żołnierzowi zabrać Artura do pobliskiego namiotu i dać mu trochę wody. W namiocie Artur podsłuchuje dwóch żołnierzy, którzy mówią, że Favors planuje, by sąd skazał kapitana Monroe za zdradę i powiesił go. Po zakończeniu rozmów Favors aresztuje Monroe, jednak Artur i Charles interweniują, biorąc jednego z żołnierzy jako zakładnika i tym samym pozwalając Monroe odejść wraz z nim. Po ucieczce zabierają kapitana Monroe na stację w pobliżu rancha Emerald, gdzie Artur przeprasza go za utratę kariery wojskowej i daje mu trochę pieniędzy. W zależności od swoich wcześniejszych działań spotyka siostrę Calderon lub Orwila Swansona, w którym wyznaje, że ma gruźlicę. Oboje spróbują pocieszyć Artura przed wejściem do pociągu i odjazdem. Po jakimś czasie Artur wyrusza do rezerwatu Indian, gdzie spotyka Charlesa, który prosi go o rozmowę z padającym deszczem. Podczas rozmowy wódz Indian wyraża swoje zaniepokojenie schwytaniem szybującego orła, stwierdzając przy tym, że chociaż jego syn to głupiec, to mimo to go kocha. Po usłyszeniu tego Artur, mimo początkowych protestów padającego deszczu, postanawia uratować szybującego orła. Wówczas razem z Charlesem wyrusza do Fort Wallace. Po przejściu przez rzekę w końcu docierają do portu, gdzie czekają do zmroku, aby zmniejszyć ryzyko wykrycia. Następnie zakradają się do fortu od tyłu, eliminując po drodze strażników. Po zejściu z murów dochodzą do wieży, gdzie Charles sugeruje strzelenie w lampę, aby wywołać pożar, rozpraszając strażników. Artur robi to, pozwalając im wejść do budynku więzienia bez wykrycia. Po tym jak Charles zabija strażnika więziennego, Artur otwiera drzwi celi i uwalnia szybującego orła. Zaraz potem rozlega się alarm, wobec czego Artur i Charles są zmuszeni walczyć z żołnierzami. Po uporaniu się z nimi wysadzają ogrodzenie i uciekają do kajaków znajdujących się wzdłuż rzeki. Chociaż żołnierze próbują ich zabić, trio ostatecznie ucieka, po czym Charles sprowadza szybującego orła z powrotem do jego ojca. Jakiś czas później w Beaver Hollow pojawia się szybujący orzeł wraz z dużą siłą Indian i mówi gangowi, że armia zaatakowała rezerwat. Prosi gang o pomoc w ataku na fabrykę w odwecie. Wtedy do obozu przybywa padający deszcz i bezskutecznie próbuje nakłonić syna do zaprzestania wszelkich działań wojennych. Zdesperowany wódz Indian błaga Artura o pomoc, tak jak Artur pomógł mu wcześniej. Ten się zgadza i ostatecznie większość gangu wyrusza razem z nim. Po dotarciu na miejsce dostrzegają szybującego orła walczącego z żołnierzami. Artur, Charles i Sadie jadą z małą grupą Indian, aby go uratować, podczas gdy reszta gangu jedzie z Dutchem, by zaatakować armię z innej strony. Podczas walki Artur dociera do szybującego orła, który walczy z żołnierzem. Artur zabija napastnika i ratuje Indianina, po czym razem kontynuują walkę.
Po rozprawieniu się z żołnierzami spotykają się z Dutchem w pobliżu magazynu. Dutch i Arthur wchodzą do niego i zabierają obligacje stanowe. Kiedy już mają wychodzić, zjawia się pułkownik Favors wraz ze swoimi ludźmi. Arthur i Dutch szybko ich eliminują, po czym udają się do wyjścia. Gdy już mają wychodzić, pęka rura, która obezwładnia Artura. Zaraz potem przybywa więcej żołnierzy, a Dutch zamiast pomóc Arturowi, porzuca go i pozostawia na śmierć. Z opresji ratuje go szybujący orzeł, który szybko zabija żołnierzy, jednak sam zostaje śmiertelnie postrzelony w brzuch przez samego pułkownika Favorsa. Arthur szybko zabija Favorsa, po czym pomaga szybującemu orłowi wydostać się z magazynu. Kiedy wychodzą, Arthur konfrontuje się z Dutchem o celowe pozostawienie go na śmierć w magazynie, podczas gdy Dutch defensywnie odpowiada, dodając przy tym, aby nie był głupi. Arthur wraz z Charlesem i Peytachem zabiera szybującego orła z powrotem do rezerwatu. Podczas podróży Arthur i Charles rozmawiają o tym, jak Dutch pozostawił tego pierwszego na śmierć oraz jak nisko upadł gang. Po przybyciu do rezerwatu Arthur i Charles zanoszą szybującego orła do namiotu padającego deszczu. Ostatecznie szybujący orzeł ulega ranie postrzałowej i umiera, a padający deszcz opłakuje stratę swojego ostatniego syna. Charles postanawia zostać z Indianami, aby pomóc im uciec przed armią. Arthur też oferuje, że zostanie, ale Charles mówi mu, że są inni ludzie, którzy go potrzebują. Wówczas obaj żegnają się. Wkrótce po opuszczeniu rezerwatu Arthur dostaje ciężkiego ataku kaszlu spowodowanego zaawansowaną już gruźlicą i traci przytomność. Na szczęście dla niego niemiecka rodzina, której swojego czasu pomógł, odnalazła go i zabrała do Annesburga, gdzie Arthur odzyskuje przytomność. Po powrocie do obozu Arthur idzie na spotkanie z Dutchem, który mówi, że wujek Pearson i Mary Beth odeszli, nazywając ich tchórzami. Dutch następnie mówi Arthurowi, że zamierza obrabować pociąg i że będzie to ostatni napad gangu, wywołując wątpliwości Artura. Ostatecznie Arthur zgadza się wziąć udział w napadzie, jednak prosi Dutcha, aby John i jego rodzina mogli opuścić gang. Dutch początkowo jest niechętny, ale szybko się uspokaja i pozornie przystaje na to. Następnie gang jedzie do Saint-Denis, aby złapać pociąg, który zamierzają obrabować. Po drodze Arthur i John idą po dynamit. Rozmawiają o obecnej sytuacji i planie wydostania Johna z gangu. Po zabraniu dynamitu wracają do pozostałych. Gang planuje spokojnie wsiąść do pociągu, gdy ten się zatrzyma, jednak pociąg nie zatrzymuje się, wobec czego zmuszeni są jechać za nim w pogoń. Po wskoczeniu do pociągu zaczynają walczyć z żołnierzami armii amerykańskiej. W pewnym momencie jeden z wagonów zapala się dzięki umierającemu żołnierzowi, który strzelił do latarni. Dzięki pomocy Dutcha i Billa, Arthur i John wyprzedzają płonący wagon i kontynuują napad. Wówczas Arthur obsadza karabin maszynowy, podczas gdy John odczepia płonący wagon. Wkrótce po tym John zostaje postrzelony w ramię i spada z pociągu. Dutch, Micah, Javier i Joe wracają, by go uratować, podczas gdy reszta gangu eliminuje ostatnich żołnierzy pilnujących pociągu. Po walce Arthur wysadza drzwi opancerzonego wagonu, uzyskując dostęp do łuku. Jest zaskoczony, ile ich jest, dopóki gang nie musi opuścić pociągu, ponieważ zbliża się on do zniszczonego mostu Bachus. Po wyskoczeniu pojawia się Dutch i Micah, którzy mówią Arthurowi, że John zginął. Zasmucony Arthur wraca z innymi z powrotem do obozu. Gdy gang wraca, spotyka Tilly, która informuje ich, że Abigail została schwytana przez agenta Miltona. Częściowo z powodu słów Mike'a, Dutch odmawia uratowania jej i wraz z większością gangu wraca do Beaver Hollow. Arthur, nie chcąc by Jack został sierotą, daje Tilly worek z pieniędzmi, po czym razem z Sadie wyruszają uratować Abigail. Podczas jazdy Arthur wyraża swoją złość, jak zmienili się Dutch i gang, a także z powodu śmierci różnych członków gangu, które miały miejsce w ostatnim czasie. Po dotarciu do Van Horn, gdzie przetrzymywana jest Abigail, Sadie instruuje Artura, aby zajął pozycję na szczycie latarni morskiej z karabinem snajperskim. Mimo początkowego sprzeciwu, Arthur osłania Sadie, gdy ta przedziera się przez miasto, eliminując Pinkertonów po drodze. Jednak po dotarciu do budynku, w którym przetrzymywana jest Abigail, Sadie zostaje obezwładniona przez dwóch Pinkertonów i Foymana. Arthur, nie mając innego wyboru, sam zaczyna przedzierać się przez miasto, aż w końcu dociera do budynku, gdzie zabija wcześniej wspomnianych dwóch Pinkertonów. Kiedy zaczyna uwalniać Abigail, pojawia się agent Milton, który ujawnia, że Mike'ach zdradził gang i przekazywał informacje Pinkertonom od czasu powrotu z Guarmo. Arthur próbuje wyrwać mu rewolwer z rąk, jednak z powodu gruźlicy zaczyna tracić siły, w wyniku czego Milton celuje w Artura i przygotowuje się do jego egzekucji.
Nagle Abigail, której udało się uwolnić, bierze rewolwer Sadie i strzela Miltonowi w głowę, zabijając go i ratując Arturowi życie. Po wszystkim cała trójka ucieka z Van Horn. W pewnym momencie podczas jazdy Artur każe się zatrzymać i mówi dwóm kobietom, że musi wrócić, by skonfrontować się z innymi, jednocześnie wysyłając Abigail i Sadie do Copperhead Landing, gdzie są Tilly i Jack. Zanim odejdzie, Abigail daje Arturowi klucz do skrzyni z pieniędzmi Dutcha. Po dotarciu do Beaver Hollow Artur informuje innych, że agent Milton nie żyje, a Majkach jest zdrajcą, co powoduje, że Artur i Majkach celują do siebie nawzajem. Gdy napięcie wciąż rośnie, pojawia się John, który ujawnia, że Dutch zostawił go na śmierć. Artur każe członkom gangu wybrać, po której są stronie, wobec czego Majkach każe mu się uciszyć. Jednak Susan Grimshaw staje po stronie Artura i Johna, celując Majkach ze strzelby i żądając, by odłożył broń. Na jej nieszczęście Javier krzyczy, że zbliżają się Pinkertoni, co ją rozprasza i pozwala Majkach ją zabić. Dutch następnie wyjmuje swoje rewolwery i domaga się, aby wiedzieć, kto jest z nim, a kto przeciwko. W końcu większość gangu jednoczy się z Dutchem i Majkach przeciwko Arturowi i Johnowi, celując w nich. Zanim zdarzy się jakakolwiek strzelanina, obóz zostaje zaatakowany przez Pinkertonów dowodzonych przez byłego podwładnego Miltona, agenta Rossa, powodując ucieczkę gangu w różnych kierunkach. Artur i John uciekają przez jaskinię z Pinkertonami na ogonie. Podczas ucieczki Artur wyjawia Johnowi, że Majkach zdradził gang, a po dotarciu na powierzchnię mówi, że rodzina Johna jest bezpieczna w Copperhead Landing. W końcu duet dosiada koni i ucieka, ścigany przez Dutcha i innych. W końcu konie Artura i Johna zostają zastrzelone przez Pinkertonów, których obaj zabijają. Jeśli Artur osiągnął co najmniej 3. poziom więzi ze swoim koniem, to podbiegnie do swojego wierzchowca, by go pocieszyć przed śmiercią. Po wszystkim Artur mówi Johnowi, że może wrócić do obozu, aby odzyskać pieniądze. Jednak John mówi, że chce wrócić do rodziny. Artur wówczas staje przed trudnym wyborem. Może albo wrócić po pieniądze, albo pomóc Johnowi w ucieczce. Ostatecznie Artur decyduje się pomóc Johnowi uciec i obaj przedzierają się przez górę, walcząc z Pinkertonami. W końcu Artur, z powodu coraz bardziej zaawansowanej gruźlicy, mówi Johnowi, że nie może iść dalej i każe mu uciec samotnie, podczas gdy on powstrzyma Pinkertonów. Artur oddaje swoje rzeczy i kapelusz Johnowi, który niechętnie opuszcza Artura, uprzednio nazywając go swoim bratem. Po zabiciu kilku Pinkertonów Artur zostaje powalony na ziemię przez Majka, wobec czego obaj wdają się w długą bójkę, w której obaj doznają licznych obrażeń fizycznych. Pod koniec walki Artur uderza Majka w twarz swoim rewolwerem, ale w tym czasie wytrąca go z ręki. Artur czołga się w jego kierunku, aby zastrzelić Majka, ale ostatecznie uniemożliwia mu to Dutch, który nadepnął mu na rękę. Artur ponownie mówi Dutchowi, że Majkach to zdrajca, że oddał mu wszystko i że Johnowi jako jedynemu się udało. Majkach zaprzecza oskarżeniom i prosi Dutcha, aby poszedł z nim po pieniądze. Jednak Dutch, w końcu uświadomiwszy sobie, że doprowadził własny gang do ruiny, porzuca Artura i Majkach, odchodząc bez słowa, powodując wściekłość u tego drugiego, który także odchodzi, zostawiając Artura na śmierć. Artur ostatkiem sił czołga się do krawędzi urwiska i spoglądając na wschód słońca ostatecznie umiera, ulegając gruźlicy, obrażeniom i wycieńczeniu. W pewnym momencie po jego śmierci ciało Artura zostało odnalezione przez Charlesa Smitha, który pochował go w pięknym miejscu z widokiem na słońce w Ambarino, na północny wschód od mostu Bachusa. Śmierć Artura zostaje pomszczona w 1907 roku, kiedy Johnowi udaje się wytropić Majkach i jego gang w Mount Hagen. Majkach po zaciętej walce zostaje w końcu zabity przez Johna za zdradę gangu Vanderline Pinkertonom i przyczynienie się do śmierci Artura. Wiele lat po śmierci Artura Mary Linton odwiedza jego grób i cicho opłakuje jego stratę. Jeśli gracz ukończył grę na 100%, odtworzy się krótka scenka przereplikowa, w której John odwiedza grób Artura i kończy jego dziennik, wypowiadając słowa: Osobowość. Arthur Morgan jest zimnym, zamyślonym banitą, który często ucieka się do przemocy i nie ma skrupułów przed zabijaniem. W najgorszym wypadku Arthur potrafił być wyjątkowo bezwzględny i zupełnie niesympatyczny dla ludzi, których skrzywdził.
Pomimo tego, że jest zdolny do popełniania aktów przemocy, Artur ma sympatyczną stronę swojej osobowości, która ujawnia się wokół ludzi, do których jest przyjaźnie nastawiony. Nie stroni od żartów i sarkazmu z przyjaciółmi. Warto zauważyć, że Artur był miły i uprzejmy dla 4-letniego wówczas syna Johna Marstona, Jacka, zachowując się łagodnie w obecności chłopca, w przeciwieństwie do jego groźnej osobowości. Pomimo swojej zdolności do popełniania wielu aktów przemocy, Artur posiada swój własny kodeks moralny i nie wierzy w to, co uważa za niepotrzebne zabijanie, zwłaszcza jeśli zagraża to jemu lub tym, na których mu zależy. Dutch również wychował Artura, by wierzył, że zemsta jest bezowocnym przedsięwzięciem. Wydaje się, że Artur ściśle wierzy, że przemoc powinna być zimna, konieczna i bez uczuć, nigdy z osobistej przyjemności lub bez powodu. Artura nie można kupić, zastraszyć ani oczarować, niezależnie od wielkości, siły, bogactwa czy władzy przeciwnika. Jest w pełni świadomy swojej natury i wpływu, jaki jego własna siła zastraszania może mieć na innych. Chociaż Artur raz po raz pokazuje, że o ile nie boi się nikogo, tak boi się o bezpieczeństwo tych, na których mu zależy. Niezwykle pewny swojej zdolności do radzenia sobie z każdą sytuacją i pokonania każdego przeciwnika, Artur rzadko okazuje jakiekolwiek wahanie i angażuje się w walkę, nawet gdy przeciwnik posiada przewagę liczebną. Pomimo odwagi i spokojnego zachowania Artura, okazuje rzadki moment strachu, kiedy zwierza się siostrze Calderon, ujawniając jej, że boi się własnej zbliżającej się śmierci spowodowanej swoją śmiertelną chorobą. W swoim własnym rozumowaniu Artur zdaje sobie sprawę, że jest złym człowiekiem i wyraźnie rozumie, że jego zachowanie jest moralnie złe, chociaż usprawiedliwia swoje własne działania jako różniące się od większości przestępców, ponieważ gang Van der Laan wyznaje filozofię, zgodnie z którą Artur naprawdę wierzył, że może pomóc ludziom. Jednak z biegiem czasu Artur zdał sobie sprawę, że ta filozofia była podstępem lub wymówką, jak później ujął to John Marston. Degradacja wiary Artura w Dutcha spowodowała, że przechodził kryzys egzystencjalny. Ponieważ Dutch wychował Artura, odkąd był młodym nastolatkiem, jego filozofia była przede wszystkim jedyną rzeczą, w którą Artur wierzył, aż do upadku gangu. Gdy gang się rozpadł, Artur zdał sobie sprawę, że problemy społeczne są bardziej złożone niż kiedykolwiek myślał i że te problemy są poza kontrolą gangu. Być może najbardziej niepokojące dla Artura było to, jak łatwo Dutch mógł wpłynąć na młodych, pozbawionych praw mężczyzn, takich jak szybujący orzeł, aby popełniali dla niego akty przemocy. Niewątpliwie dało to Arturowi nowe spojrzenie na własne dzieciństwo i to, jak Dutch go wykorzystywał. Gdy jego wiara w Dutcha i gang Van der Laan została zmiażdżona i dowiedział się, że jest nieuleczalnie chory na gruźlicę, Artur zyskał wgląd we własne uczucia, otwierając się na padający deszcz i rozmawiając z nim o traumatycznych przeżyciach, w tym o śmierci własnego syna Isaaca. Powiedział też, że jego ostateczna diagnoza sprawiła, że zobaczył świat bardziej wyraźnie, mówiąc Mary Beth, że świat wydaje się prawie lepszy. Ostatecznie jednym z ostatnich celów Artura była ochrona rodziny Johna Marstona i zabezpieczenie dla nich ukrytych pieniędzy Dutcha z nadzieją, że będą mogli zbudować dla siebie lepsze życie, sprawiając, że całe cierpienie, przez które przeszedł gang, było ostatecznie czegoś warte. Niezależnie od honoru Artura, upadku gangu, popadnięcia Dutcha w szaleństwo i poznania własnej nieuchronnej śmierci, Artur starał się zapewnić lepszą przyszłość ludziom, na których mu zależało. Przyszłość, której nigdy nie mógł dożyć, ale taką, którą mógł zagwarantować. Jeśli chodzi o ogólną postawę Artura, jest on stoicki, skromny i nigdy nie czuje potrzeby udowadniania swojej osoby innym członkom gangu. Artur był w różnych formach i z różnych powodów nazywany przez innych idiotą lub głupcem, ale często odrzucał tę krytykę. Jedyną osobą, której krytyka zdaje się dotykać Artura, jest Mary Linton, jego była narzeczona. Chociaż często zachowywał dla siebie skomplikowane, mieszane uczucia związane z jego przeszłością, Artur cicho zastanawiał się, jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby on i Mary zostali razem. Artur jest sprytny i dość inteligentny,
Wykazuje większą samoświadomość niż prawie wszyscy inni w gangu, co pozwala mu zachować chłodną postawę, zwłaszcza pod presją, i nie upaść pod ciężarem usprawiedliwiania się. W przeciwieństwie do większości ludzi w tym okresie, Artur jest dość postępowy w swoich poglądach na temat kobiet i mniejszości. Jest postrzegany jako pogardzający rasizmem i nie ma żadnych skrupułów wobec kobiet wykonujących pracę tradycyjnie kojarzoną z mężczyznami. Jeśli chodzi o jego przekonania religijne, Artur wspomina, że jest niereligijny, ale wydaje się, że wierzy w życie pozagrobowe lub przynajmniej jakąś jego formę. Honor Artura może wpłynąć na jego ogólną osobowość jako całość. Z wysokim honorem Artur może być postrzegany jako osoba bezinteresowna, która będzie myśleć o innych, a bardziej praktycznie o sytuacjach, takich jak kiedy zdał sobie sprawę, że gang walczył o coś, co tak naprawdę było zbędne, i jak zdał sobie sprawę, że kobiety i Jack z pewnością zginą, gdyby nie pomógł im opuścić gangu. Z niskim honorem Artur może być postrzegany jako samolubna osoba myśląca wyłącznie o sobie, na przykład troszcząca się o własne przetrwanie, nawet stawiająca na pierwszym miejscu zemstę na Mike'ach i zdobycie pieniędzy gangu zamiast pomoc Johnowi i jego rodzinie. Ciekawostki. Arthur Morgan jest ulubioną postacią Roba Whithoffa, aktora, który wciela się w rolę Johna Marstona. Pomimo tego, że wydaje się być bohaterem opowieści, Arthur nosi czarny kapelusz, który w starych westernach zwykle kojarzy się ze złoczyńcą, podczas gdy Mike'ach, który jest przedstawiony jako antagonista, nosi biały kapelusz, który zwykle kojarzy się z bohaterem takich historii. Odzwierciedla to bardziej konwencjonalny pogląd, że banici są źli, a brawo dobre, a także zapowiada zdradę Mike'a. Według agenta Miltona, Arthur za swoją głowę zgromadził nagrodę w wysokości $5000, co odpowiada około $150,000 w dzisiejszej walucie. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. Arthur prawdopodobnie ma walijskie korzenie, ponieważ zarówno jego imię, jak i nazwisko mają walijskie pochodzenie. Sean Maguire naśmiewa się z tego, ciągle nazywając Artura Anglikiem, wypytując go o historię jego rodziców i ogólnie drażniąc go z powodu historycznie bliskich więzi Walii z Anglią. Co więcej, nazwa dawnego konia Artura, Boudica, jest uderzająco podobna do imienia celtyckiej królowej, która walczyła z Rzymianami w Walii. Grób Artura jest również jedynym, na którym znajduje się celtycki krzyż. Grając jako John Marston w 1907, grób Artura jest dostępny do odwiedzenia po misji Proste Przyjemności. Poziom honoru Artura wpłynie na ogólny wygląd jego grobu. Jeśli Artur miał wysoki honor, jego nagrobek będzie czysty, a wokół jego grobu będą rosły kwiaty. Przeciwnie, jeśli Artur miał niski honor, jego nagrobek będzie bardziej zwietrzały i nie będzie na nim kwiatów. Dodatkowo, jeśli Artur miał wysoki honor, napis na jego nagrobku będzie brzmiał: błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Podczas gdy jeśli Artur miał niski honor, napis na nagrobku będzie brzmiał: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Oba te cytaty pochodzą z biblijnego Kazania na Górze. W misji Weteran Artur wspomina, że urodził się gdzieś w północnych Stanach Zjednoczonych. Jest to prawdopodobnie odniesienie do jego aktora głosowego Rogera Clarka, który urodził się w New Jersey, które znajduje się w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Kolejna wzmianka o miejscu narodzin Clarka, czyli New Jersey, znajduje się w misji Ulubieni Synowie, kiedy Artur mówi Dutchowi, że jeden z poległych żołnierzy armii amerykańskiej, których przeszukują, to jakiś biedny dureń z New Jersey. Find anything? Yes. Some poor fool from New Jersey. Dowody sugerują, że imię i historia Artura mają tematyczne powiązania z legendą o królu Arturze. Dialog w epilogu misji Koło na przykład wyraźnie nawiązuje do króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, a John później nadaje Jackowi pseudonim Lancelot. Eksperci amerykańskiej prozy westernu również od dawna zauważają korzenie tego gatunku w postaci błędnych rycerzy, podobnych do tych, które służyły za podstawę klasycznego cyklu legend arturiańskich. Sama nazwa Arthur Morgan mogłaby wówczas odnosić się nie tylko do króla Artura, tradycyjnie bohaterskiej postaci, ale także do Morgany Le Fay,
skonfliktowanej postaci legend arturiańskich, która charakteryzowała się niejednoznacznością moralną i potencjałem zarówno dobra, jak i zła. Czas śmierci Artura nosi w sobie pewną symbolikę, ponieważ został wychowany przez przywódcę gangu i ostatecznie zmarł niedługo po jego rozwiązaniu, ponieważ dał gangowi wszystkie wspaniałe lata swojego życia. Jego śmierć w 1899 roku również ma swoje znaczenie, ponieważ jego wartości i idee nie pasowały do świata XX wieku, co stwierdził Micah podczas ostatniej misji, kiedy powiedział: Artur już dawno umarł, nadchodzi nowa epoka. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. W 5 rozdziale, w zależności od swojego honoru, Artur widzi dwa duchowe zwierzęta. Jeśli ma on wysoki honor, widzi jelenia w słońcu. Z kolei, jeśli jego honor jest niski, widzi kojota w deszczu. Co ciekawe, oba te zwierzęta mają swoje znaczenie. W przypadku jelenia istnieje wiele znaczeń symbolicznych, którym się przypisuje tym zwierzętom. W Chinach jeleń jest oznaką szczęścia, długowieczności i dobrobytu. Z kolei w chrześcijaństwie jeleń jest symbolem ludzkiej duszy pragnącej zbawienia. Ogólna symbolika jelenia polega na tym, że trzeba być miłym dla natury, szanować ją oraz obfitość, którą mamy wokół siebie. Traktować wszystkich i wszystko jak równych sobie, traktować innych tak, jak my sami chcemy być traktowani. Mówi się, że zobaczenie jelenia w cugu złych rzeczy ostatecznie otwiera bramy do raju. Jest to zapowiedź ostatecznej wizji, w której jeleń zwraca się ku wschodowi słońca, jakby miał zaprowadzić szlachetną duszę Artura do nieba. Z kolei symboliczne znaczenia kojota to żartobliwość, zdolność adaptacji, dostrzeganie prawdy, złożona i przebiegła osobowość, mądrość i spryt. W chińskim i japońskim folklorze symbolika białego kojota jest komplementarna, podczas gdy czarnego kojota jest zła. Dlatego Artur o niskim honorze jest często utożsamiany z drugim kojotem. W chrześcijaństwie duchowe znaczenie kojota dotyczy biednego stworzenia, które w inny sposób nie zasługiwałoby na uwagę ani szacunek. Ponadto powodem, dla którego kojot w ostatniej wizji zwraca się w stronę jaskini, jest symbolika piekła, do którego to zwierzę zabiera niegodziwą duszę Artura, pieczętując tym samym chyba najokrutniejszy z losów. Artur jest drugim bohaterem serii Red Dead, który został zabity w swojej grze. Pierwszym jest John Marston w pierwszej części Red Dead Redemption. Jednak to Artur jest chronologicznie pierwszy. W misji Droga Artysty, gdy gracz odwiedza wystawę sztuki Charlesa Chatneya w Galerii Lawrence w Saint-Denis, może znaleźć fotografię przedstawiającą Artura. Niektóre misje poboczne od nieznajomych można rozpocząć z Arturem, ale muszą zostać ukończone z Johnem, ponieważ część misji wymaga od gracza udania się do New Austin, obszaru, do którego Artur nie może domyślnie wchodzić. Jednak za pomocą usterek ukończenie wspomnianych misji pobocznych z Arturem skutkuje odpowiednim dialogiem. Na przykład postać, która zleciła misję, nie będzie wspominała o Johnie, mimo że technicznie Artur nigdy nie miał ich ukończyć. Artur może nucić piosenki, gdy podróżuje w dziczy. Może się to zdarzyć tylko podczas jazdy konnej w tempie kusowym. Ponadto, gdy Artur się upije, będzie głośno śpiewał podczas swobodnej wędrówki. Jego ciało również będzie się lekko przechylać. Cowardly killer that shot Mr. Miller has laid old Otis in his grave. Yeah! Shut up, Arthur. You're drunk. Artur zmarł w wieku około 36 lat i był zarażony gruźlicą. Właśnie w tym samym wieku zmarł słynny rewolwerowiec John Henry Doc Holliday, który również chorował na gruźlicę. Podczas wywiadu na SAG Anime 2019 Roger Clark ujawnił, że w oryginalnej historii Red Dead Redemption 2 Artur miał mieć nowonarodzone dziecko, które na początku gry zamarzło na śmierć w drodze do Colter. Zostało to ostatecznie porzucone, ale pomysł, że Artur wcześniej miał syna, stał się częścią jego historii w postaci Isaaca. No i to jest już koniec tego odcinka, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.